Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Planterinka Plants and Garden. Mam na imię Adriana, a dzisiaj pokażę Wam ulubieńców miesiąca sierpnia. Będzie trochę zieleni, trochę egzotyki, odrobina kwiatowej elegancji. Opowiem też Wam o tym, dlaczego akurat te rośliny w tym miesiącu dla mnie były wyjątkowe, a także co u nich nowego i dlaczego takie lubię. Sierpień to taki wyjątkowy miesiąc pielęgnacji roślin domowych. Z jednej strony wciąż mamy pełnię lata, dni są długie, światła mamy mnóstwo, rośliny jeszcze intensywnie rosną, wypuszczają nowe liście i przyrosty, ale z drugiej strony czuć już powoli zbliżającą się jesień, powoli zbliżającą się zmianę. Wieczory stają się chłodniejsze, słońce coraz niżej zagląda przez nasze okna, a część roślin zaczyna pomalutku zwalniać tempo wzrostu i przygotowywać się do jesieni. To taki moment przejściowy, kiedy warto obserwować nasze rośliny. Jedne będą wciąż pełne energii, a inne powoli zaczną odpoczywać. Dla mnie sierpień to także jest taki miesiąc wdzięczności, bo mogę cieszyć się efektami pielęgnacji z poprzednich tygodni i miesięcy, gdzie od tego okresu wiosna, lato rośliny po prostu pięknie, intensywnie mi rosły i widać tego teraz bardzo fajny efekt. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. Stoję sobie tak tutaj przed Wami z tego względu, że pierwszą rośliną, którą dzisiaj chcę Wam pokazać, jak pięknie mi rosła przez całą wiosnę i lato, to jest ta oto tutaj duża, wielka, przecudna moja piękność. Ta roślina to prawdziwa gwiazda i nie tylko ze względu na te swoje ogromniaste, przeogromniaste, strzałkowate liście, ale przede wszystkim także i na swoje niesamowite łodygi. Zbliżę Wam to tutaj, żebyście sobie mogli zobaczyć właśnie to ich ten pasiasty wzór, który przypomina ubarwienie zebry, stąd właśnie też bierze się i ta nazwa tej rośliny zebrina, od tych właśnie pasiastych łodyg, które przypominają kolorem umaszczenie zebry. Zdecydowanie jest to roślina, która przyciąga wzrok za każdym razem, jak ktoś wchodzi do mojego mieszkania. Co ona lubi? Ona lubi rozrastać się w górę, potrafi osiągnąć naprawdę pokaźne rozmiary, a każdy nowy liść to spektakl, bo one rozwijają się z takiego fajnego rulonika. Ten tutaj to jest właśnie teraz ten ostatni liść, który mnie naprawdę zaskoczyła, bo jest po prostu przeolbrzymi. Alokazje lubią jasne, rozproszone światło i sporo wilgoci i w powietrzu, i w podłożu. Trzeba pilnować, aby ziemia nie przesychała całkowicie, ale jednocześnie także, żeby nie było ani za mokro, bo wtedy po prostu jest szansa na to, że ich bulwy mogą po prostu nam zgnić. Idealnie sprawdzi się tutaj lekkie, przepuszczalne podłoże oraz regularne zraszanie czymś liści, bo niestety rośliny te uwielbiają przędziorki. To jest po prostu magnes dla przędziorów. Ja zdecydowałam się na prowadzenie tej rośliny właśnie tutaj w hydroponice. Jest to Lechuza Pon, bo po prostu jest mi tak łatwiej, już nie muszę tego podlewania tak kontrolować. Roślinka tutaj ze zbiornika
wody sama sobie pobiera tyle ile chce. Zobaczcie, jakie fajne już tutaj ma korzenie, a była wiosną przesadzana. Urosła ona naprawdę mi w tempie, że tak powiem, ekspresowym. No i tak, sierpień dla niej był na pewno dobrym miesiącem. Wypuściła mi właśnie tego wielkiego, olbrzymiego liścia. I tak naprawdę tak z nią jest, że za każdym razem jak wypuści nowego liścia, to jest to taki fajny, duży, imponujący liść, co jest dla mnie ogromną radością. Zdecydowałam się ją Wam pokazać w tym filmiku z tego względu, że wkrótce zacznie się nam zmieniać sezon, a okazjami nigdy nie wiadomo, jak one mogą nam na to zareagować. Może być tak, że dzisiaj jest piękna, a za chwilę po prostu już nie będzie. Dobrze wiem, co mówię, bo już raz z nią tak miałam, że po prostu tak bez niczego zaczęła mi opuszczać liść po liściu, aż w końcu obcięłam ją do samego dołu, przesadziłam ją wtedy w ten pon, wyniosłam ją na dwór i pozwoliłam jej się tam po prostu od nowa wzmocnić. I wtedy mi zaczęła już puszczać te nowe liście. No i kolejny liść po liściu był coraz większy, aż właśnie do tego fajnego rozmiaru tych liści, które teraz widzicie. Doczekałam się, no i mam teraz rezultaty mojego eksperymentu. Cieszy mnie to bardzo, że udało mi się wyhodować ją do takiej dorosłej formy, ponieważ kupiłam ją jako malusieńką sadzonkę w 2-inczowej doniczce. Także pierwsza dzisiaj dla Was moja alokazja zebrina. A teraz mam dla Was tutaj kolejną roślinę i jest nią drzewko awokado. Jest to taki mój mały, osobisty powód do dumy, bo to drzewko sama wyhodowałam od pestki i jest to odmiana Hass, czyli ta, którą najczęściej kupujemy w sklepach, z tą ciemną, chropowatą skórką. Ja zrobiłam sobie tak, że tą pestkę obrałam z ciemnej skórki i wsadziłam ją w pon, żeby mi się ukorzeniła w hydroponice. Trzymałam sobie poziom wody dosyć wysoko, a już jak pestka puściła mi korzonki, zaczęłam ją wtedy dożywiać odżywkami do hydroponiki. A jak już moje drzewko urosło na tyle, że nie mieściło mi się w moim kabinecie z Ikei, to przeniosłam je na półeczkę, gdzie otrzymywało dużo światła. Z czasem zdecydowałam się przesadzić ją z ponu do ziemi, z tego względu, że tutaj na tych dolnych listkach zaczęły mi się pojawiać, nie wiem, czy to będzie widać, takie żółte jakby odbarwienia tych liści i ja myślę, że to był po prostu jakiś niedobór składników odżywczych, także zdecydowałam się po prostu, żeby ją przenieść z tej hydroponiki i wsadzić do dobrej jakości ziemi. Też tak zrobiłam. Rośnie mi teraz tutaj w takiej naprawdę leciusieńkiej, fajnej ziemi. Ona tutaj ma też domieszkę innych składników, żeby ta ziemia nie była taka zbyt bardzo skondensowana. Także widać, ta przeprowadzka jej dobrze zrobiła. W krótkim tempie po tej przeprowadzce wypuściła mi wszystkie, że tak powiem, te liście górne. Wypuszcza ona piękne, duże liście. One są takie skórzaste, w kolorze, jak widzicie, intensywnej zieleni. No i się udało, no, wyhodowałam sobie takie fajne, już dosyć wysokie, piękne te drzewko mi urosło. Awokado rośnie szybko, dlatego dobrze jest je przycinać, żeby się ładnie rozkrzewiło. Ja jeszcze swojego drzewka nie przycinałam, ale uważam, że zdecydowanie jest już na to czas, dlatego przyszykowałam sobie tutaj zdezynfekowane już nożyce
i przyszykowałam sobie mały pojemniczek z wodą, także utniemy je dzisiaj razem. Tak wygląda cała łodyżka. Ta. I tak sobie patrzę teraz na tą łodygę i myślę, że może gdzieś tutaj w tym miejscu będzie pomiędzy noc będzie dobre miejsce, żeby ją uciąć. Nożyce i ciach. No i mamy tą fajną górę. Tak wygląda tutaj, nie wiem, czy będzie widać, zostało mi takie i tak dalej jest fajne. Ono teraz zacznie mi się, mam nadzieję, rozkrzewiać. Jeszcze nie skończył się okres wzrostu, także powinno się udać. Tutaj tak Wam pokażę, wygląda ta końcówka ucięta. Także ja sobie teraz ściągnę ten liścior. Ściągnę może sobie jeszcze ten jeden liść z boku. No i mamy taką małą szczepkę. Ja sobie wsadzę ją do wody. No, ładnie, nie? Idealny pojemniczek sobie na to znalazłam. To powędruje do mojego kabinetu z Ikei. Tam jest bardzo cieplutko, duża wilgotność i fajne światło. Myślę, że za jakiś czas będę mogła Wam pokazać na niej nowe korzonki. Drzewko to potrzebuje bardzo jasnego miejsca, najlepiej przy południowym albo zachodnim oknie. Podłoże powinno być żyzne i przepuszczalne. Awokado lubi także regularne podlewania, ale nie znosi stania w wodzie. A w lecie bardzo dobrze reaguje na wynoszenie na balkon czy taras. I tak ja też właśnie teraz, jak wróciłam z Polski, to wyniosłam kilka moich roślin u mnie tutaj z tyłu na pedio i widać, że wszystkie bardzo lubią. No niestety sezon się już kończy, temperatury nawet w tym tygodniu mają dosyć sporo opaść na dół, także będę musiała pewnie je z powrotem zacząć powoli wnosić do domu. Nie wiem, czy kiedykolwiek doczekam się owoców w domowych warunkach. Nie jest to takie łatwe, raczej jest to prawie że niemożliwe do osiągnięcia, szczególnie w naszym stanie Illinois. Można sobie, widzę, że mają awokado, na przykład, które rośnie w dużych, wielkich dolnicach, ale jest to raczej gdzieś Floryda, czy Kalifornia, tamte rejony mają odpowiedni klimat do tego, żeby mieć swoje awokado, drzewa na zewnątrz i one im owocują. No ale to nic. Satysfakcja z tego, że drzewko powstało z pestki, dla mnie jest bezcenna. Jeszcze raz, teraz niedługo będę miała 2. Może kogoś w przyszłości tym maluszkiem obdaruję. Drzewko awokado z pestki Hass. Kolejną pięknością w miesiącu sierpniu jest oto ta tutaj begonia Olei Silver Spud. Jest to begonia, która naprawdę potrafi oczarować. Listek. Ok, dobra, mam go. Widzicie, tutaj te listki są takie więcej wydłużone, przypominają swoim kształtem skrzydełka anioła. Są one w kolorze głębokiej zieleni, a całość zdobią właśnie takie srebrzyste kropeczki. Wygląda to bardzo elegancko i efektownie. Ta begonia nie ma w rozmiarze tych liści nie wiadomo jak wielkich. Dam tutaj swoją dłoń do porównania, żebyście mogli zobaczyć. Mniej więcej takiego rozmiaru są te listki, są one raczej takie drobniejsze. Roślina ta ma taki bardziej wzniesiony pokrój. Czasem może też się lekko przewieszać, jak już jej pędy będą troszeczkę dłuższe. Liście rosną gęsto, a pod odpowiednią pielęgnacją begonia ta potrafi także zakwitnąć.
kwitnie ona wtedy takimi delikatnymi, różowymi kwiatkami. Jeżeli chodzi o begonie, to lubią one jasne, rozproszone, ale nie bezpośrednie światło, potrzebują lekko wilgotnego podłoża, ale także i one nie lubią, żeby je przelewać. Najlepiej podlewać je od spodu albo po brzegach dolniczki, żeby po prostu nie moczyć im liści. Lubią one wyższą wilgotność powietrza, więc to jest dobra roślina do tego, żeby po prostu komponować ją z innymi roślinami i grupować je razem. Moja Silver Spud w sierpniu naprawdę rozwinęła swoje skrzydła. Liście wyglądają przepięknie, a te srebrne kropeczki przepięknie błyszczą w słońcu. Ja swoją prowadzę tutaj w hydroponice. To też był taki mój kolejny mały eksperyment. Ja wcześniej tutaj właśnie na kominku u góry trzymałam tą begonię. Gdzieś w okresie zimowym zaczęła mi dosyć mocno gubić liście i straciłam trochę nad nią kontrolę. Dlatego wzięłam ją, pocięłam i rozłożyłam ją na dwie doniczki. Jedną część wsadziłam do bigosu, a drugą część właśnie tą tutaj wsadziłam w hydroponikę. Obie są ładne, ale ta tutaj w ponie zdecydowanie, przez to, że właśnie regularnie sama sobie pociąga wodę, to zdecydowanie urosła większa, pełniejsza i fajniejsza. Moja Silver Spud, piękna, taka delikatna, cudowna begonia. Kolejna roślinka jest po prostu przepyszna. Jest to storczyk Dendrobium Chocolate Chip. To storczyk, który w pełni zasługuje na swoją nazwę. Ma takie niewielkie kwiatki, ale one są bardzo liczne i mają takie czekoladowe, kremowe ubarwienie na sobie i ona też bardzo intensywnie pachnie. Dendrobium tworzy takie długie, zobaczcie tutaj od spodu, ono tworzy takie długie, pionowe, takie a la pseudobulwi, z których wystają liście i ze środka, z pomiędzy liści wypuszcza ona po prostu sobie kwiatek. Kwitnie bardzo obficie, spektakularnie, potrafi obsypać się dziesiątkami kwiatów naraz. Jest to naprawdę taki imponujący, spektakularny pokaz. Dlatego też właśnie storczyk ten zasłużył na wyróżnienie z tego właśnie względu, iż nieustannie mi kwitnie już od wiosny i jest naprawdę szczególny. Ja wcześniej trzymałam go u siebie tam w ofisie na półce. Teraz na okres letni powędrował mi tutaj na moje południowe okno na parapet i bardzo, bardzo mu tutaj to miejsce odpowiada. Storczyk ten lubi jasne stanowisko. Zdecydowanie potrzebuje on więcej światła niż regularny Phenolopsis. Podłoże dla storczyków musi być bardzo przepuszczalne. Kora albo keramzyt. Mój tutaj rośnie, nie wiem czy będzie widać, w korze. Ja go trzymam tylko w takiej podstawce. Jeżeli chodzi o podlewanie, to wstawiam go do głębokiego pojemnika, zlewam wodą go od góry i po prostu pozwalam mu w tym pojemniku z wodą troszeczkę postać, żeby kora dobrze po prostu nasiąknęła wodą. Także nie jest tak, że tylko przelewam tą wodę przez tego storczyka, pozwalam mu się po prostu dobrze tej wody napić. Przez to, że właśnie w sierpniu ta roślinka wypełniła całe moje mieszkanie takim pięknym, delikatnym zapachem czekolady i nie musiałam używać żadnych ekstra odświeżaczy w domu, czy żadnych innych ekstra zapachów, czy świeczek,
Dlatego też ta roślinka znalazła się na liście moich ulubieńców. Kwiatki wyglądają tak, że ma się ochotę je po prostu zjeść, jak małe czekoladowe ciasteczka. I już ostatnia dzisiaj roślinka, jest nią Fittonia albivenis. Ona po prostu jest tak piękna, że zaraz chyba po prostu spadnę z tego krzesła. Jest to nowa roślinka w mojej kolekcji, dopiero co ją niedawno kupiłam. Jest to też pierwsza Fittonia, na którą się w ogóle zdecydowałam. Bardzo mi się spodobała i po raz pierwszy właśnie trafiłam na taką odmianę. Nigdy będąc w jakichkolwiek sklepach czy na jakichkolwiek live'ach sprzedażowych, w różnych sklepach internetowych, ja nigdy wcześniej po prostu na taką odmianę Fittonii nie trafiłam. Fittonii jest wiele odmian, ale ja uważam, że ta jest po prostu szczególna. Ta cudowna roślina znana jest także jako nerwówka, od tego właśnie, że ma taki charakterystyczny nerw, czyli taką jakby tą charakterystyczną obramówkę na swoich liściach. Tutaj widzicie, te liście są takie pokarbowane, one od spodu mają taki więcej biały kolor, w środku różowy i zielony, taki pokarbowany brzeg liścia, która wygląda to po prostu tak bardzo ozdobnie, brakuje mi teraz tego słowa. Jak to się nazywa jak falbanka, falbanka. Jak taka właśnie pofarbowana falbanka przy pięknej sukience. W odmianie albivenis te liście pięknie kontrastują właśnie z tą ciemną obramówką liścia. Fittonia ta rośnie nisko, właśnie tak więcej płożąco. Świetnie ona będzie się sprawdzała jako roślina do terrarium albo do doniczki z innymi roślinami. Jest dekoracyjna, ale też i trochę kapryśna. Potrafi dramatyzować, jeżeli jej nie podlejemy na czas. Gdy ziemia zbyt mocno przyschnie, to po prostu nam się zaczną kłaść te liście. Gdy z powrotem ją na czas dosyć szybko, w odpowiednim momencie jeszcze zdążymy podlać, to po prostu te liście będą wyglądały tak, jakby nigdy nic się nie stało. Najważniejsze dla Fittonii to jest wysoka wilgotność powietrza i stale lekko wilgotne podłoże. Nie pozwalajmy jej przesychać, bo momentalnie zacznie nam właśnie zwijać liście. Fittonia jest prawdziwą ozdobą półki. Jest po prostu taka świeża, soczysta. Mi się właśnie kojarzy z takim strawberry milkshake. Po prostu jest do schrupania. Wygląda jak taka namalowana. I to by było na tyle. To byli wszyscy ulubieńcy miesiąca sierpnia. Jak widzicie, trochę egzotyki, trochę klasyki, a każda z tych roślin ma w sobie coś wyjątkowego. Napiszcie w komentarzu, która z tych roślin najwięcej Wam się podoba i czy też byście je wybrali na ulubieńców swojego miesiąca. Ale zanim jeszcze pożegnam się z Wami dzisiaj, to chciałam z Wami się podzielić wskazówkami na wrzesień. Są to wskazówki, które w tym miesiącu zawsze sprawdzają się u mnie w pielęgnacji roślin domowych. Pamiętajmy, że dni są dalej ciepłe i podłoże naszych roślinek przesycha szybciej. Warto też sprawdzać właśnie palcem ziemię czy miernikiem wilgotności, żeby nie przesuszać roślin, ale jednocześnie uważajcie na przelanie, bo przy wysokiej temperaturze korzenie są po prostu bardziej wrażliwe na gnicie. Także klimatyzacja, przeciągi czy ogrzewanie, bo u niektórych już po prostu może zacząć się też i włączać ogrzewanie, bo noce mogą się robić coraz więcej chłodne, mogą mocno wysuszać powietrze.
dobrze się sprawdza wtedy po prostu zraszać roślinę albo robić sobie podstawki z wodą i keramzytem, szczególnie właśnie dla takich tropikalnych roślin jak alokazje czy fitonie, a i begonie, bo one potrzebują większej wilgotności powietrza. Jeszcze przez wrzesień warto nawozić rośliny. One nadal aktywnie rosną. Ja używam nawozu przy każdym podlaniu, ale już niedługo, może z końcem tego miesiąca, początkiem października, kiedy nasze rośliny zaczynają rosnąć powolniej, należy też i zacząć zmniejszać dawki po to, aby przygotować roślinki na jesień, no bo ich po prostu naturalne tempo wzrostu spada. Dni są nadal fajne i długie, z czego ja się bardzo cieszę, bo jednak wiosna, lato, jesień, ja po prostu te pory roku uwielbiam i uwielbiam długie dni. Przychodzi ten moment taki w roku, gdzie dzień jest krótki i wstajemy rano, jest ciemno i o godzinie 16 robi się już ciemnica, to po prostu no czekam na to słońce, na te długie dni i po prostu dla mnie zima jest trochę takim ciężkim okresem do przejścia pod każdym względem, także na zimę jeszcze zdecydowanie nie jestem gotowa i nie czekam. A wrzesień to jest także dobry moment na to, żeby sprawdzić ustawienie naszych roślin, czy nie dostają one zbyt dużo bezpośredniego słońca, które może przypalić liście, albo może trzeba je lekko przestawić w inne miejsce, w inną pozycję. To słońce właśnie robi się więcej łagodniejsze i zaczyna wpadać do naszego mieszkania pod innym kątem. Jest to też właśnie dobry moment, żeby dokładnie sprawdzać liście czy łodygi, czy nie ma tam żadnych pajączków, wełnowców, mszyc czy jakichkolwiek innych insektów. Latem szkodniki mają idealne warunki do rozwoju, ale jesienią, pamiętajcie, też mogą dać nam się mocno we znaki, także regularna kontrola jest podstawą. To by było już na tyle dzisiaj, a jeżeli lubicie moje filmiki, jeżeli podoba Wam się taki zielony content, to pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Was to zbyt wiele nie kosztuje, a dla mnie to jest po prostu ogrom wsparcia, za które ja będę Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam za lajki, komentarze i wsparcie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku, kochani. Niech się Wam zieleni. Pa!